Jako pierwszy wykład wygłosi pan profesor Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, i to jest rozszerzenie okna terapeutycznego w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, nowe podejście. Dobrze będzie. Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo, już mam ten sprzęt. Chciałem Państwu powiedzieć, że mieliśmy taki problem, pewnie Państwo w Ukrainie też tak samo mają, że jeden problem był taki, że może w Ukrainie było lepiej, nie wiem, że była mała świadomość społeczeństwa odnośnie tego, że jeżeli wystąpią, a jeszcze społeczeństwo musiało wiedzieć, jakie objawy udaru, to żeby jak najszybciej, ale transportem kwalifikowanym dostarczyć tego pacjenta do ośrodka leczenia udaru albo do oddziału neurologii, który też ma w sobie oddział czy pododdział. Jak jeszcze w 2015 roku mieliśmy 85% transportu własnych tych chorych, tak w tej chwili odwróciła się proporcja i mamy 15% tylko tych chorych przywożonych do szpitalnych oddziałów udarowych albo do SOR-ów, które przywoziły własne rodziny. No bo to wiadomo, trochę się poczuł, bolała go głowa, objawy były nie w pełni wyrażone, a może się położy, a może przejdzie, a tu czas leciał. To jest jeden problem. Drugi problem, jak Państwo wiecie, w udarach mamy pewne okno terapeutyczne i poprawiając spływ pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych czy do centrów uradzowych, skracaliśmy ten czas od wystąpienia objawów do podjęcia interwencji leczniczych, prawda? I jak udało się nam chyba dojść do ściany, już dalej tego czasu średniego już jakby dojść do wiedzy, czy rzeczywiście musimy się trzymać tych 4,5 godziny w przypadku trombolizy, czy 6 godzin w przypadku trombektomii, czy ten czas możemy rozszerzyć. W każdym razie to, co się stało w czasie ostatnich 30 paru lat, a w ogóle w czasie ostatnich 5 lat, to jak macie Państwo tutaj napisane, przede wszystkim według klasyfikacji ICD-9 i ICD-10 i w tej chwili już mogę ogłosić, że kończymy pracę nad nowym wydaniem, nad nowym polskim wydaniem ICD-11. Już jest praktycznie po tłumaczeniu ta książka, po recenzjach, po korektach, także lada dzień będziemy mieli nowy wykaz procedur ICD-11 w Polsce. Doszliśmy, a w tych procedurach są różnego rodzaju udary, a jeszcze fundusz postawił nam takie za zadanie, że owszem, rozliczą nam udar, jeśli tym objawom udarowym towarzyszą zmiany w badaniach neuroobrazowych, a jeszcze są różne rodzaje tego udaru, prawda, i co jeszcze musi być, EKG, konsultacja internistyczna, oznaczenie stężenia cukru i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jakby upraszczając, na przestrzeni tych ostatnich 5 lat, zresztą to też był element naszej współpracy z Uniwersytetem w Użgorodzie na Ukrainie, potem akurat z oddziałem neurologii i rehabilitacji neurologicznej podjęliśmy taką współpracę, dojść do przekonania, że dobrze, jeżeli mamy taki udar, który się nazywa wake up, prawda, budzi się pacjent i nagle ma objawy udaru, no to tutaj najlepszą metodą byłoby badanie rezonansem magnetycznym. Prawda, dowiedzieliśmy się z doświadczeń zagranicznych, że pojawił się nowy lek, jeden z nowych 2 leków, ale taki, który już ma rejestrację europejską i praktycznie czekamy, aż to się pojawi w naszym kraju. I zresztą temu była poświęcona konferencja, którą zrobił wydawnictwo Termedia na początku sierpnia. Cały czas naciskam, żeby ruszyć z pilotażem stosowania tej tenekteplazy. A prostsze było wprowadzenie tej trzeciej sprawy, mianowicie zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji, artificial intelligence,
prawda, do tego, żeby pomogło nam interpretować wyniki badań z tomografu. I zaraz Państwu, i to na tym się skupię, zaraz Państwu pokażę, jak to fajnie wygląda, bo jest to bardzo proste do wdrożenia. Cała ta implementacja zaprzęgnięcia sztucznej inteligencji w szpitalu do pomocy interpretacji wyników badań tomografii komputerowej zajmuje do 15 minut. Do 15 minut potrzebne tylko są odpowiednie zgody i nawiązanie współpracy między systemami informatycznymi. Niemniej jednak przez te 30 lat jedno się nie zmieniło, mianowicie to, że czas jest mózgiem, tak samo jak w zawałach, prawda? Czas to mięsień, tak samo w udarach czas to jest mózg. No i oczywiście, żeby jednak osiągnąć te lepsze efekty, no to musimy współpracować i z neurologami, i z medykami ratunkowymi, i z oddziałami rehabilitacji, tak żeby te wyniki były lepsze, bowiem nie ma niczego tak pogarszającego jakości życia, jak zależność od osoby drugiej. A z kolei tak bardzo zeuforyzowani teatralnymi wynikami, prawda, kiedy przyjeżdżali do nas pacjenci, którzy mieli objawy ubytkowe, niedowłady, afazję, opadnięty kącikus i tak dalej, jak to bardzo fajnie ustępowało w trakcie naszego leczenia, w związku z tym jakby zmobilizowało nas to do działania. I tutaj przypomnienie historii, 88 rok, była sprawa prosta, były objawy, była wykonana tomografia, jeśli oczywiście ośrodek dysponował, był rozpoznany ostry udar niedokrwienny, przyjęcie do szpitala i postępowanie zgodnie z wtedy obowiązującymi zasadami. W 1988 roku, prawda, już tutaj zwracaliśmy uwagę na ten czas, jaki był ważny. Wtedy ten okno terapeutyczne zamykało się w przeciągu 3 godzin. Tak samo tomografia głowy, objawy udaru. No i teraz pytanie, czy ten pacjent już się nadaje do leczenia trombolitycznego. Pojawił się wtedy ten lek Alteplaza, który przez 3 dekady no, był tym głównym lekiem stosowanym w leczeniu zachowawczych tych chorych. No, jeżeli się pacjent nadawał, to oczywiście otrzymywał i w ten sposób był leczony. No, jakby z założeniem, że te 3 godziny wtedy było tym oknem terapeutycznym. Następna sprawa, to jest właśnie zaznaczone, następna sprawa, krok milowy od 2008 roku i od 2008 roku w Polsce. Tak samo równocześnie wystartowaliśmy ze światem, rozszerzyliśmy to okno terapeutyczne do 4,5 godzin od czasu, kiedy pacjent był widziany jeszcze w jako takim normalnym stanie. Oczywiście dalej obowiązywała tomografia komputerowa głowy. Dalej sprawa polegała na tym, że trzeba było rozstrzygnąć, czy ten pacjent nadaje się do tej trombolizy, czy się nie nadaje. Jeżeli się nadawał, był przyjmowany. I wtedy już mieliśmy od 2008 roku to okno terapeutyczne do 4,5 godziny. No i poszło to wszystko dalej. I zobaczcie Państwo, jak to się skomplikowało w 2018 roku, prawda? Pojawiła się trombektomia, wszyscy dysponowali praktycznie rezonansami magnetycznymi, można było te udary różnicować w zależności od tego, ile tam stopni miały w tych skalach określonych i tak dalej. No i zaczęliśmy już inaczej na to patrzeć, bo już mieliśmy te 3 możliwości. I jakby poprzez wprowadzenie tych nowych 2 leków, o których za chwilę Państwu powiem, to okno terapeutyczne, tylko nie mówcie, że ogłosiłem, że dzisiaj już jest 24 godziny. Teoretycznie za chwilę w naszym kraju będzie wynosiło 24 godziny. Póki co to jeszcze się śpieszmy. No to jeszcze przy okazji wspomnę, że no, nie wypaliła sprawa ambulansów udarowych. Mieliśmy taki z Lublinem. Chcieliśmy taki pilotaż, prawda, że no miniaturyzacja poszła tak daleko, że no, może zamontujemy tomografy w karetkach. Świetny pomysł. Może wrócimy do tego.
Taki już najmniejszy tomograf to ważył tylko 450 kg, więc nie ma biedy, zwłaszcza w tych ambulansach typu C. Co było? 50 kg. Już 50? O, no już 50, no to jeszcze lepiej, prawda? I czas badania 1 minuta. I czas badania 1 minuta. Ale to dojdziemy jeszcze zaraz, panie dyrektorze, dojdziemy do tej sztucznej inteligencji. Mnie się to nie podobało, no nie wiem, każdy się boi tych promieni, są przepisy regulujące no, ochronę tą przeciwpromieniowaniu i tak dalej. To było ciężkie, to nie wyszło, a jakby najbardziej nas utwierdziło w tym, że to nie wyszło, fakt, że w Berlinie nie wyszło. W Berlinie nie wyszło w Lublinie, zrezygnowaliśmy z tego, tak samo jakby patrząc na tą sytuację, że no niby są objawy udarowe, a zespół nie wie, czy jedzie naprawdę do udaru, prawda, i tak dalej, no różne problemy z tym były. I jakby to wszystko podsumowując do tego momentu, do którego zmierzamy, to zobaczcie Państwo, ile się działo i zobaczcie Państwo to dokładnie w Stanach. 2015 rok był takim rokiem przełomowym, poniżej okno terapeutyczne 4,5 godziny, prawda, a w tej chwili mamy poniżej 24 godzin, no, pod warunkiem, że już mamy tą tenekteplazę. Tu są jeszcze uzupełnione o te wszystkie dane, które tutaj braliśmy pod uwagę. Więc tak jak powiedziałem, przez tą dekadę specjalnie, przez te ostatnie 5 lat, to oczywiście było działanie, gdzie zaangażowani byli specjaliści z różnych dziedzin, prawda, ale postęp się dokonał i widzicie Państwo, że zarówno postęp dokonał się w organizacji postępowania z udarem. Myśmy stworzyli dobre praktyki postępowania z udarem na etapie przedszpitalnym, wewnątrzszpitalnym. Potem zaktualizowaliśmy, zmodyfikowaliśmy i na początku sierpnia tego roku doszliśmy do przekonania, tak jak powiedziałem w czasie spotkania, które zrobiła Tarmedia, że tutaj już 3. raz musimy się pochylić nad tymi dobrymi praktykami, bo niezależnie od tego, że mamy szansę rozszerzyć okno terapeutyczne, jeszcze to wszystko kuleje w postaci takiej, że są trudności w trójkonferencji, są trudności w prenotyfikacji. No, oddział udarowy, pododdział udarowy, oddział neurologii lubi, wręcz musi to być, musi dojść do tej prenotyfikacji, lubi być powiadamiany o transporcie. No i następna sprawa, pojawiło się takie zjawisko, które nas bardzo zaniepokoiło. Statystycznie istotny wzrost ilości udarów u pacjentów nieletnich, młodocianych. Różne rzeczy się na to złożyło, między innymi dopalacze. Ale od razu miało to odbicie w statystykach. To jeszcze może zobaczcie Państwo, że no około 10% z udarami przybywa w czasie 4,5 godziny od wystąpienia objawów, prawda, 1/3 to są pacjenci z tym wake up udarem, prawda, i oni historycznie byli dyskwalifikowani od leczenia tego zabiegowego czy też trombolizy. Tutaj mamy jeszcze te badania, ale jakby nie skupiamy się na tym, bo już wiemy, którą metodą badać tych pacjentów, w zależności od tego, prawda, czy w protokole FLAIR, czy DVE, czy ACDC, ale jak popatrzymy, to jest akurat wykonane 6 godzin po wystąpieniu objawów, jak popatrzymy na jakość tych obrazków, no to już wiemy, którą tą procedurę wybrać. Oczywiście tutaj FLAIR jest tą procedurą najlepszą. I teraz to, co powiedziałem, no to dyrektor Podgórski to trochę żartuje ze mnie, ale ja jestem no wręcz entuzjastą sztucznej inteligencji. Praktycznie nie mogę przejechać przez Warszawę, nie korzystając ze sztucznej inteligencji, żeby ominąć korki, prawda? Czasami poprzez lenistwo proszę swoją sztuczną inteligencję, żeby zastąpiła tą moją wrodzoną, prawda, i tak dalej, ale zobaczcie Państwo, jakie to jest proste. Mamy badanie, prawda? Mamy wynik tego badania, który transmitujemy do wirtualnej maszyny. Tutaj mamy chmurę, a chmura wie wszystko. We chmurze, przepraszam, jest wszystko. W chmurze jest wszystko i zwrotnie
otrzymujemy w chmurze, stosujemy sztuczną inteligencję i zwrotnie otrzymujemy wynik, prawda, i 3 do 5 minut i mamy wynik badania. Jaki jest, ja zaraz Państwu pokażę. I to jest dla nas bardzo ważne, bo nieraz jest tak, że mamy, zresztą wydolność jest nasza na jednym aparacie 4 badania na godzinę. 4 badania na godzinę, więc możemy tylko od 4 chorych. Jak jest nagły spływ chorych, to są problemy, jak jeszcze pojawi się chorób urazowy czy coś takiego, to jest problem. W związku z tym, a często też chodzimy razem z neurologami do pisowni i patrzymy, co tam w tym rezonansie, czy co tam w tej tomografii wyszło, bo chodzi nam o ten właściwy wynik. No i to mamy te wyniki, które dostajemy i 20 podstawowych, najbardziej popularnych schorzeń neurologicznych jest rozpoznawane dzięki sztucznej inteligencji wstępnie. To trzeba zaznaczyć, że wstępnie w ciągu 3 minut, no góra 5. To znaczy, zanim jeszcze wypowie się nam radiolog, zanim przedyskutujemy to z radiologiem, to już my, medycy ratunkowi, którzy jesteśmy na pierwszej linii frontu przyjmowania tych chorych, wiemy mniej więcej z dużą dozą dokładności, co tym pacjentom jest. I zobaczcie, tutaj jest ostry udar niedokrwienny. Widać, on jest tutaj tak pomarańczowo-żółto. Jest, prawda? Tutaj mamy obrzęk, tu mamy krwiak, prawda? Co tam jeszcze mamy? To krwiak wewnątrzmózgowy, prawda? Międzykomorowy, prawda? Uszkodzenie pochodzenia naczyniowego, następny krwiak, prawda? I podtwardówkowy. Czyli w zasadzie to, co potrzeba nam, to mamy. I teraz, jeśli Państwo pozwolą, bo dalej to będzie, myślę, że organizatorzy udostępnią materiały, jeszcze analiza piśmiennictwa, ale pytanie, czy ja już nie wyczerpałem swego czasu. Trochę wyczerpałem. W związku z tym ruszamy. Mamy już pewne doświadczenia ze sztuczną inteligencją w interpretacji wyników badań tomografii. Lada moment ruszamy z pilotażem tenekteplazy, leku do trombolizy, który można podać w ciągu 24 godzin. Już to mamy uzgodnione, obgadane. I trzecia sprawa, do konkretnej sytuacji klinicznej dopasujemy konkretne badania obrazowe, ale to nie, może i to, a może i tak, to jest z korzyścią dla pacjentów, ale bardziej tutaj jest to upór płatnika, a nie nasz, który płaci za konkretne rodzaje urazu, jakby adekwatnie do konkretnej stosowanej diagnostyki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i teraz bardzo proszę o... Так, mam przyjemność zaprosić do następnego wykładu profesora Klaudiusz Nadolny. Dziękuję bardzo, właśnie szukałem mikrofonu. Szanowni Państwo, też postaram się w miarę krótko kilka takich zdań na temat właśnie ostrego zespołu wieńcowego i leczenia z nastawieniem tak naprawdę na leczenie przeciwpłytkowe. Informacyjnie, dlaczego też to tutaj jakby prezentuję, przynajmniej dla osób, które są z Polski, te dane są znane, one pokazują tak naprawdę, że z roku na rok coraz mniej lekarzy jest w zespołach ratownictwa medycznego. Mamy ogromne problemy z tymi obsadami, tak? Coraz więcej zespołów podstawowych. Te ostatnie dane, które są, mówią nam o tym, że już prawie w 60% zespołów S nie ma lekarza. To chodzi o też pewne uprawnienia, które kierownik zespołu, lekarz, ratownik medyczny, ewentualnie pielęgniarka systemu posiada. Tak naprawdę mamy 16 różnych systemów, 16 różnych wojewódzkich planów. Różne zależności są też, jeżeli chodzi o kwestię właśnie tych zespołów z lekarzem, przynajmniej na papierze. Jeżeli chodzi o liczbę SOR-ów, no tutaj też się ta liczba zwiększa. Zobaczymy, co z tego projektu uruchomienia planowych nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, w szczególności w województwie śląskim. Bo w województwie śląskim jest tyle SOR-ów, co z całym szacunkiem, panie profesorze, co w województwie podlaskim. To tym bardziej, tak? No ale to też oczywiście sprawa kadry medycznej. Jeśli chodzi o taki krótki tak naprawdę wstęp, no to oczywiście
Polska kardiologia inwazyjna jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy bardzo duży odsetek, największy w Europie, jeżeli chodzi o dostępność ośrodków kardiologii inwazyjnej. Większość też działa całodobowo, więc możemy powiedzieć, że mamy ilość odpowiednią, albo nawet za dużo co do tych pacjentów, którzy tam trafiają. Natomiast jest problem z jakością, ponieważ usadowienie niektórych miejsc jest po prostu nielogiczne. Są miejsca, które o 2:00 w nocy, jak ma pacjent osad powieńcowy z STEMI, to do najbliższego ośrodka musi jechać godzinę albo i więcej czasu. Tak? To jest ten problem, ale ilość oczywiście jest w zupełności wystarczająca. Stąd też opóźnienia tak naprawdę są w Polsce bardzo duże. Te opóźnienia zostały tak naprawdę zdiagnozowane. To była taka wspólna kampania z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jeszcze świętej pamięci profesorem Marianem Zembalą i profesorem Mariuszem Gąsiorem, gdzie było porównanie baz opieki przedszpitalnej plus bazy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i bazy NFZ, gdzie tak naprawdę no, te opóźnienia dalej są duże. Największe opóźnienia są ze strony pacjenta. Systemowe też są, tak? Natomiast największe są ze strony pacjenta. Wszystkie zespoły posiadają możliwość teletransmisji w Polsce, aczkolwiek to jest archaizm, ten system, jeżeli chodzi pod kątem tak naprawdę technologicznym, tak? Więc brakuje nam rozwiązań online'owych tak naprawdę, tak? I streamingowych, a nie taka teletransmisja, która może 15-20 lat temu była wow, ale teraz mamy problem, bo duża część, kilkanaście procent tej teletransmisji nie dochodzi z różnych problemów technicznych. No i SWD-PRM, tak, tutaj ostatnie wdrożenie w Krakowie w 2017 w październiku. Szanowni Państwo, już wytycznych tak naprawdę z STEMI w 2012 roku była informacja o tym, jak powinna być rola zespołu ratownictwa opieki przedszpitalnej. Nie tylko element transportu, ale wstępne rozpoznanie, wdrożenie leczenia i odpowiedni transport. Teraz obecne wytyczne ST-PTK przetłumaczone granie STEMI, jakby jeszcze większy nacisk kładzą tak naprawdę tą opiekę przedszpitalną. No i głównym takim elementem, który chciałbym się skupić, tak, to jest kwestia właśnie podwójnego leczenia przeciwpłytkowego, czyli do ASA, tak, polepiryny, aspiryny, dodania niektórych inhibitorów płytkowych P2Y12. W zasadzie tak mamy 4, klopidogrel, prasugrel, ticagrelor i cangleror. No, cangleror w zasadzie tak naprawdę w Polsce rzadko stosowany, jest to lek, który jako jedyny można podać dożylnie z tych inhibitorów, bardzo drogi tak naprawdę w opiece przedszpitalnej nie ma żadnego zastosowania. Natomiast no, cały czas opieramy się tak naprawdę o te trzy leki. A tak naprawdę opieramy się o problem, który polega na tym, że od w zasadzie 2-3 lat jest wielka dyskusja na wszystkich kongresach, w szczególności Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, co jest lepsze, czy ticagrelor, czy prasugrel, a minusem jest tego ogromny, że korzysta na tym nie jeden drugi lek, tylko klopidogrel, w szczególności w Polsce, ponieważ dalej prawie 50% pacjentów otrzymuje w Polsce klopidogrel, a nie jeden z tych dwóch leków. Jakbyśmy tak sobie prześledzili tak naprawdę doniesienia naukowe, no to nie ukrywam, że odnoszę nie tylko ja takie wrażenie, że w zależności skąd są autorzy, to w jednym badaniu lepszy jest prasugrel, w drugim badaniu jest ticagrelor tak naprawdę, a cały czas korzysta z ten trzeci. Taka klasyczna, dwóch się bije, trzeci korzysta. I tak naprawdę bardzo duże poruszenie jest ostatniego dużego badania, tak, IZAREACT 5, dotyczące właśnie podawania i porównania leków przeciwpłytkowych, gdzie jest bardzo dużo zastrzeżeń co do metodologii tego badania. Tutaj nam wskazywało, że ten prasugrel jest lekiem lepszym, ale w innych badaniach, które też są na wieloośrodkowe, randomizowane, w wielu renomowanych ośrodkach na świecie, ponosi coś innego. Takie pierwsze badanie, które na pewno większość Państwa zna, to jest badanie PLATO, jeden z największych badań. Wszystkie wytyczne, jak Państwo weźmiecie, mimo że to jest badanie, które ma prawie 15 lat, we wszystkich jest tak naprawdę cytowania. To jest ten pierwszy moment, kiedy tak naprawdę jakby świat uznał, że nie klopidogrel, tylko właśnie jeden, to akurat była kwestia ticagreleroru. Jak oczywiście pamiętamy, w Polsce tak naprawdę mamy dostępne, no de facto na S mogą być 3 w zespole P, wiadomo, że to są granie te dwa leki, czyli ticagrelor i klopidogrel. Jak tak naprawdę byśmy sobie prześledzili tak naprawdę badania, no to tutaj się okazuje tak naprawdę, że tak jak mówię, w zależności jakie były założenia pierwszo-, drugorzędowe, tak naprawdę, że w jednym jest ticagrelor lepszy, w drugim jest lepszy prasugrel.
Natomiast jakby nie ma tego się skupienia, żeby ograniczyć tak naprawdę podanie właśnie klopidegrolu. Mam mało czasu, więc nie chcę tych tutaj badań omawiać. To jest właśnie jedne z największych badań w ogóle, jeżeli chodzi o leczenie przeciwpłotkowe, czyli właśnie badanie Plato z 2009 roku. Tutaj kolejne też duże badanie randomizowane, też dotyczące tak naprawdę kwestii związanej z dwoma elementami. Więcej elementem to, że to badanie wykazało, że ticagrelor wiązał się ze znacznym wzrostem ryzyka nawrotu zawału mięśnia sercowego w porównaniu właśnie z tym drugim inhibitorem. Więc pytanie, co podawać, tak? No Cangrelor nie, patrząc na początek działania dawki nasysającej, clopidogrel nie, tak? Więc zostaje nam prasugrel albo ticagrelor, nie patrząc na pewne uprawnienia, które są. No tak jak sobie tak prześledzimy proste przeciwwskazania, to okazuje się tak naprawdę, że prasugrel ma dużo więcej tych przeciwwskazań względnych i bezwzględnych, łącznie z masą ciała i tak naprawdę wiekiem. Natomiast o co tutaj warto zawsze podkreślić, że jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek ustne antykoagulanty, a tych pacjentów jest naprawdę sporo, to ani prasugrel, ani ticagrelor nie jest tym lekiem, który powinien być podawany. Wtedy właśnie ewentualnie powinien być podawany ten clopidogrel. Jeśli chodzi o wytyczne obecne STEMI, tak, no tutaj jasno nam zalecają tak naprawdę podawanie przyszpitalne inhibitora PDWEK12 jest ogólnie zalecane u pacjentów, u których znana jest anatomia tętnic wieńcowych i będzie u nich wykonywany zabieg PCA, a także u pacjentów ze STEMI. Klasa pierwsza, poziom A, więc tutaj jeżeli chodzi o tą kwestię naukową, mamy twarde dane. Oczywiście ten slajd na pewno wszyscy znają, to jest slajd tak naprawdę też właśnie z wytycznych dotyczących właśnie organizacji opieki przedszpitalnej, jeżeli chodzi o ten zakres. Dobre praktyki, STEMI ma 70 stron wytyczne, z czego de facto 2 strony dotyczą zespołów ratownictwa medycznego. To jest element, który został wyciągnięty, wyszczególniony, on też znajduje się w dobrych praktykach wydanych przez ministra zdrowia. W międzyczasie było kilka stanowisk eksperckich w tym zakresie na różnym tak naprawdę poziomie, w zasadzie od 2016 roku. Ostatnie stanowisko jest z końca kwietnia 2022 roku dotyczące właśnie opieki przedszpitalnej i postępowania w tym zakresie. Jeśli chodzi o Polskę, to takie jedne z badań też tutaj z systemu SWD zrobiliśmy odnośnie rozpoznań I20 i 21 dotyczące leczenia i tak naprawdę tutaj to, co można jakby zauważyć, to zdecydowanie częściej jest podawany clopidogrel niż ticagrelor, prasugrel w zasadzie jakieś pojedyncze tak naprawdę przypadki. Natomiast zastanawia tylko jedno, tak, że na przykład przykład województwa lubelskiego 59% pacjentów dostaje clopidogrel, a 15% ticagrelor, ale na przykład w województwie podlaskim ticagrelor otrzymuje 42% pacjentów, a clopidogrel mniej, 34%, czy kujawsko-pomorskie, tak? Oczywiście dużo zależy tak naprawdę, to trzeba podkreślić, od lekarza, kardiologa z pracowni hemodynamicznej, bo to on de facto inicjuje tak naprawdę podanie leku, w szczególności w zespole podstawowym. I tutaj się powinniśmy zastanowić tak naprawdę, skoro zespół P, ratownik medyczny, pielęgniarka może różne czynności, różne leki podawać, że tak powiem, o dużo wyższym jakby klasie też ewentualnego niebezpieczeństwa, to dlaczego tutaj tak naprawdę lek podawany wiadomo w jakiej formie tak naprawdę może być tylko podawany, inicjowany w momencie, kiedy z drugiej strony kardiolog powie tak, należy ten lek tak naprawdę podać, w szczególności jeżeli to oczywiście chodzi o zespół podstawowy. I takim wnioskiem ogólnym tak naprawdę jest jeden, tak? Wystarczyłoby stosowanie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i te, które są zaimplementowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i to był wielki sukces. Nic więcej tak naprawdę nie trzeba oczekiwać. I oczywiście dobre praktyki, które są dostępne, tak, gdzie jest też ten element związany, tutaj miał być ten schemat postępowania tak naprawdę w ratownictwie medycznym. Oczywiście jest to dostępne, zalecam też dla i dyspozytora, i zespołu ratownictwa medycznego. Dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam panią doktor Małgorzatę Popławską do wygłoszenia prelekcji na temat działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jako dysponenta ratownictwa medycznego w czasie pandemii COVID-19. Bardzo proszę. Dziękuję.
Pozwolę sobie podobnie jak pan dyrektor zejść na dół. Dla większości państwa będą to takie, właściwie to moje wystąpienie będzie troszkę wspomnieniowe, bo pewnie wszyscy na sali tutaj przeżyliśmy okres pandemii w swoich zakładach pracy, a tak naprawdę pandemia COVID-19 dotknęła ochronę zdrowia w całym świecie i oczywiście dotknęła również w funkcjonowaniu wszystkie jednostki ochrony zdrowia w Polsce. Tak się składa, że ratownictwo medyczne, wszyscy o tym pamiętamy, pracowało przez cały okres pandemii. Nie zamknął się żaden dysponent ratownictwa medycznego i w tej części przedszpitalnej można powiedzieć, że cały czas pandemii byliśmy zawsze dostępni dla pacjentów, oczywiście nie tylko chorych na COVID-19, ale również na wszelkie inne schorzenia, które wymagały pomocy medycznej, świadczeń zdrowotnych, jakkolwiek byśmy to nazwali. Jeśli chodzi o początek, to takie drobne przypomnienie kalendarium, jak to wyglądało. Tak naprawdę w grudniu rozpoczęły się informacje, które mówiły o tym, że w chińskim Wuhan mamy jakieś tajemnicze zapalenie płuc wywołane przez koronawirusa niezidentyfikowane. Właściwie nie wiadomo było, co to było. Trudno w ogóle było powiedzieć, kiedy pojawił się pacjent zerowy. To jest data, którą znalazłam w piśmiennictwie. Tak naprawdę sama nie jestem przekonana do tego, aby to był ten dzień, kiedy pacjent zerowy pojawił się chory na COVID. 9 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że faktycznie mamy tajemnicze zapalenie płuc związane z zakażeniem nieznanym do tej pory koronawirusem. Już 13 stycznia, proszę zauważyć, jakby choroba pojawiła się poza granicami Chin, a w Europie pierwszy przypadek został zanotowany 24 stycznia we Francji. Ważną datą jest 11 luty, bo wtedy Międzynarodowy Komitet do Spraw Taksonomii Wirusów ogłosił nazwę nowego wirusa i jakby jego też kod genetyczny i został on nazwany SARS-CoV-2. I w tym samym też dniu Światowa Organizacja Zdrowia nazwała chorobę wywołaną tym wirusem COVID-19. W Polsce pacjenta zerowego mieliśmy 4 marca. To był pacjent, który przyjechał z Niemiec. Dla tego pacjenta choroba skończyła się szczęśliwie, gdyż pacjent po około 2 tygodniach wyzdrowiał. To był chyba pacjent w województwie lubuskim, o ile mnie pamięć nie myli. My pierwszy przypadek podejrzenia w Krakowie choroby COVID-19 mieliśmy 12 lutego, ale wtedy, jak okazało się po badaniach szpitalnych, pacjent jednak nie był zakażony tą chorobą i u nas pacjent zerowy, czyli pierwszy przypadek, mieliśmy potwierdzonego już COVID-19, mieliśmy 9 marca. To był na odmianę pacjent, który wrócił z nart we Włoszech, ale był też takim przykładem książkowego, można powiedzieć, zachowania się pacjenta. Po pierwsze zadzwonił do swojego pracodawcy i powiedział, że wrócił z Włoch. W związku z tym pracodawca mu zakazał przychodzić do pracy. Po drugie, w momencie, kiedy wystąpiły u niego objawy infekcyjne, zadzwonił do sanepidu, a sanepid zlecił mu zadzwonienie do pogotowia i tym sposobem pacjent znalazł się w szpitalu i potwierdzono faktycznie u niego COVID. Niestety dla naszego pacjenta choroba zakończyła się śmiercią po długim okresie, bo chyba 4 czy 5 tygodniach pobytu w szpitalu. Niedługo po tym naszym pierwszym przypadku krakowskim, 11 marca, WHO ogłosiło pandemię COVID-19, a w Polsce niedługo później, 20 marca, ogłoszono epidemię. Już w styczniu w krakowskim pogotowiu rozpoczęliśmy wydawanie pierwszych komunikatów na temat zachowania. Te komunikaty dotyczyły zarówno pracowników zespołów ratownictwa medycznego, transportowych, neonatologicznego, naszych poradni, ale również dyspozytorów, żeby przy zbieraniu wywiadów mogli ten wywiad pogłębiać, zwłaszcza jeżeli zgłaszane są jakiekolwiek w wywiadzie objawy infekcyjne.
27 ogłosiliśmy drugi komunikat. W tym komunikacie już były informacje, które były zawarte też w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. I ponieważ mieliśmy taką procedurę w krakowskim pogotowiu na wypadek postępowania z pacjentem podejrzanym o chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, ale broń Boże nie była ona robiona na COVID-19, tylko pamiętacie Państwo podejrzenia wystąpienia w Polsce eboli i wtedy ta procedura powstała, więc w początkowym okresie, ponieważ tak naprawdę wszyscy nie wiedzieliśmy, jak mamy się zachowywać przy tej chorobie, korzystaliśmy z tej procedury. Dopiero później tą procedurę zmieniliśmy już na typowo procedurę covidową, tak jak pewno większość z Państwa. Na to nałożyły się regulacje już państwowe. Tak naprawdę taką ustawą matką to była ustawa z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach, nie będę tu czytać całej jej nazwy. I na kanwie tejże ustawy dopiero były wydawane różnego rodzaju rozporządzenia dotyczące kwarantanny, izolacji, testów antygenowych, szczepień itd., itd. Tutaj też, ponieważ czas nas goni, to nie będę omawiała szczegółowo, natomiast jak w podsumowaniu znalazłam informację, około 130 razy ta ustawa była aktualizowana, więc to też świadczy o tym, ile informacji różnego rodzaju trzeba było umieścić, czy też zaktualizować, by móc prawidłowo postępować podczas tej pandemii. Z punktu widzenia krakowskiego pogotowia jako dysponenta ratownictwa medycznego, no istotne było tak, po pierwsze ustalić, w jaki sposób, gdzie mamy przewozić pacjentów, zwłaszcza tych, których podejrzewamy o COVID-19. Po drugie, w jaki sposób zabezpieczyć personel przed zachorowaniem na COVID-19 i ponieważ miejsce pracy takie główne to jest ambulans i sprzęt znajdujący się w ambulansie, więc była kwestia czym, jak i w jakim czasie dezynfekować ambulanse. Pierwsze takie jakby zasady postępowania dla zespołów ministerstwo przekazało 28 lutego, ale tam nie było takich informacji, które nam były potrzebne w życiu codziennym. Tak jak tu było pytanie, choćby dotyczące dezynfekcji ambulansów. I muszę tutaj podkreślić olbrzymią rolę pracowników, koleżanek i kolegów, bo spotykaliśmy się online'owo, przekazywaliśmy sobie naprawdę wszystkie informacje, jakie znaleźliśmy, jakie sprawdziliśmy praktycznie od nazw preparatów, urządzeń i tak dalej, by móc jakby wspólnie zabezpieczać się w różnoraki sposób, prawda, i na różnym poziomie. Szybko pojawiły się problemy, to oczywiste. Najważniejszy problem to było przyjmowanie pacjentów. Wszyscy pamiętamy szukanie wolnych miejsc w szpitalach, wielogodzinne oczekiwanie karetek pod SOR-ami czy izbami przyjęć. No i pojawiły się następnie szpitale tymczasowe, które również nie rozwiązały do końca problemu we wszystkich rejonach, ale też pojawił się bardzo ważny problem pacjentów wymagających intensywnej terapii medycznej i transportu międzyszpitalnego. Przepraszam, na przykład w naszym województwie byliśmy jedyną jednostką, która transportowała, mówię tu o transporcie międzyszpitalnym, pacjentów z COVID na respiratorach. Następnie był brak, tak jak mówiłam, takich ogólnych wytycznych, żebyśmy w jednakowy sposób postępowali z dezynfekcją karetek i sprzętu. No i problem z dostępnością do wszystkich środków ochrony indywidualnej. No to przeżywała cała Polska, więc trudno, żeby krakowskie pogotowie nie przeżywało również tego. No i efekt choroby, braki kadrowe, prawda? Pomimo różnego rodzaju zabezpieczeń i naprawdę wielkich starań, ja muszę powiedzieć, że w krakowskim pogotowiu nie odczuliśmy aż tak braków z tego powodu, ale też nasi pracownicy przecież nie żyli w próżni. Rodziny, inne miejsca pracy, więc to były te czynniki, które były tymi czynnikami ryzyka dodatkowego zachorowania. Ale były takie jednostki w Polsce, gdzie niestety, ale te zachorowania, czy też potrzeba kwarantanny i izolacji były tak duże, że odbijały się na codziennej działalności jednostek. Jak się zmieniały zasady, to nie będę mówić.
Ponieważ na początku pandemii, tak jak mówiłam, brakowało jakichkolwiek wytycznych, zaczęliśmy sami tutaj pracować nad tymi wytycznymi i jakby szukać szeregu informacji w różnych europejskich czy też amerykańskich danych. I tak jak mówiłam, tworzyliśmy je jakby sami troszeczkę oddolnie. Tu jest taki przykład, gdzie w marcu opracowaliśmy wskazówki dotyczące oceny ryzyka i jaka w zależności od tego, jakie to ryzyko było w danym miejscu, to jakie zastosować środki ochrony indywidualnej. Również nasi pracownicy, pani kierownik Marta Foryś i pan Kamil Markow, ratownik, dodatkowo jeszcze opracowali zabezpieczenie personelu zespołów ratownictwa medycznego, jeżeli procedury generowały aerozol, choćby na przykład intubacja czy odsysanie. Również nasi pracownicy, bo wiecie Państwo, co innego się ogląda rysunki, a co innego w rzeczywistości ubrać się po raz pierwszy choćby w kombinezon i w odpowiedniej kolejności założyć wszystkie po kolei jego elementy, a następnie bezpiecznie się rozebrać. Na rysunku wszystko ładnie wygląda. W związku z powyższym dwójka naszych pracowników, pani Linda Aleksandrowicz i Paweł Łukasiewicz, nagrali filmiki. Ja nie będę Państwu tych filmików puszczać w całości. Chciałam tylko kawałeczek choćby jednego. Tutaj jest akurat nierozbieranie. Nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, żeby puścić, bo widzę, że się nie otwiera. Tylko taki momencik, żeby... Tu jest przykład akurat niezdejmowania, gdzie po kolei właśnie są komendy, jest czytanie z kartki, tak żeby każdy zobaczył, jak faktycznie ma to w rzeczywistości wyglądać. Nie będę Państwa już tutaj jakby... W tych samych miesiącach, czyli marzec, kwiecień, wprowadziliśmy obowiązek zakładania masek z filtrem FP3 i ochrony oczu do każdego wyjazdu i jednocześnie wszyscy z pracowników, obojętnie na jakich by byli umowach o pracę, otrzymali indywidualne maski z filtrami wymiennymi i mogli je oczywiście wymieniać w zależności od potrzeb. I również ze względu na to, że nie wszystkie wyjazdy były z góry do wyjazdów z podejrzeniem COVID, wprowadziliśmy oprócz tego naszego umundurowania, które jest zgodne z wytycznymi ministra zdrowia, takie kombinezony wielokrotnego użycia, w których również zespoły miały obowiązek jeździć do wyjazdów po to tylko, żeby w przypadku, kiedy się okaże, że jednak ktoś z domowników jest chory na COVID albo są objawy z podejrzeniem COVID-u, nie musieli mieć problemów, co zrobić z tym ubiorem, który był, bo ten kombinezon można było ściągnąć przed wejściem do powrotu do miejsca stacjonowania i czy tam do dyżurki w jakimś miejscu. Oczywiście drugie wyzwanie, no to była zapewnienie dostępności, o czym już mówiłam. Jeździliśmy po całej Polsce i wszędzie tam, gdzie była jakaś możliwość uzyskania środków ochrony indywidualnej, czy też środków do dezynfekcji, to wszystko je przywoziliśmy. Również tutaj faktycznie w tym okresie było bardzo duże wsparcie firm, przedsiębiorców. Później zaczęły się pakiety medyczne, pakiety covidowe i tutaj już było troszkę prościej, bo tych środków, które otrzymywaliśmy, było zdecydowanie więcej. Tu mamy taki wykres, który prowadził nasz kierownik działu zaopatrzenia, pan Piotr Michno. Ilość wydawanych masek twarzowych w prawie 2 lata, 3 lata. To tylko tak, żeby zobaczyć, o jakich ilościach mówimy. A tutaj mamy liczbę wydanych IBOP-ów i tym samym też widać kolejne fale, prawda, pandemii w Polsce. Trzecim takim wyzwaniem dla krakowskiego pogotowia, ale też myślę, że dla większości dysponentów w Polsce, to były miejsca do dezynfekcji i mycia karetek. Dlatego, że oczywiście myśmy mieli przygotowane miejsca, ale tak jak powiedziałam, na wypadek jakiejś wysoce zaraźliwej choroby były to raptem 2 miejsca, a tu się nagle okazało, że w tym samym czasie potrzeba dezynfekcji kilku albo nawet kilkunastu karetek, a proces jakby tej dezynfekcji również trwał w czasie. No i ponieważ
pojawił się taki moment, że i kilka karetek stało w kolejce. Musieliśmy na CITO coś zrobić i muszę powiedzieć, że przyszedł nam z pomocą miasto Kraków, które swoją zajezdnię MPK przeznaczyło dla nas na miejsce do dezynfekcji i jak widać jest tu wiele stanowisk zostało utworzone, a później już jakby w miarę rozwoju sytuacji staraliśmy się, ażeby i również jakby na rynku komercyjnym pozyskiwać takie pomieszczenia, w których można było zorganizować stanowiska do dezynfekcji, a powoli dorobiliśmy się, że tak powiem, miejsc do dezynfekcji we wszystkich miejscach stacjonowania karetek. One oczywiście były różne, ale każdy już bez jazdy wielu kilometrów i bez czekania tą dezynfekcję robił u siebie. No i oczywiście problem również ogólnopolski, nie mógł nas nie dotknąć. To są czasy czekania przed SOR-ami i izbami przyjęć. Tutaj akurat nie mam jeden gigant czas, 8 godzin i 45 minut, ale wiem, że w Polsce były nawet czasy dłuższe. W związku z tym pojawił się kolejny problem, a mianowicie ile członkowie zespołu ratownictwa medycznego mogą przebywać w kombinezonie w jednym czasie. Ten problem dotyczył również oddziałów intensywnej terapii, oddziałów szpitalnych. Odpowiedź była, że między 4 do 6 godzin. Ważnymi momentami były pojawienie się testów antygenowych w zespołach ratownictwa medycznego, no i oczywiście szczepienia. Pracownicy pogotowia byli zaliczeni do grupy 0 i praktycznie w pierwszych dniach stycznia, zaraz w pierwszych dniach stycznia rozpoczęło się szczepienie naszych pracowników. Odzew był bardzo dobry, a ponieważ sami Państwo pamiętają, że głosy na temat szczepień były różne, więc żeby nie było żadnych wątpliwości, ja się zaszczepiłam jako pierwsza, mój zastępca jako drugi. Ale nie dlatego, żebyśmy byli jakimś specjalnym symbolem tutaj, ale żeby dać przysłowiowy przykład, prawda, że należy się szczepić i z tego dobrodziejstwa korzystać. Tą naszą procedurę zmienialiśmy wiele razy, doczekała się 28 aktualizacji. Natomiast w przeciwieństwie chyba do wielu innych mieliśmy zaszczyt w 2020 roku, prawie przez pół roku, mieć kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, która kontrolowała nas właśnie w zakresie przygotowania systemu ochrony zdrowia do działania w sytuacji stwierdzenia wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Tak jak mówię, ta kontrola była prawie całe pierwsze półrocze, ale jakby wynik tej kontroli był dla nas pozytywny. Nie stwierdzono, że nie przygotowaliśmy naszych pracowników, wręcz odwrotnie, że przygotowaliśmy naszych pracowników, że odpowiednio ich szkolimy, że jest dobre zabezpieczenie, jeśli chodzi o sytuację tutaj i w zakresie dezynfekcji, indywidualnej ochrony, leków i wszystkiego. No i że skutecznie jakby w tym zakresie działamy. To jest statystyka i polska, i ogólnoświatowa. Gwoli przypomnienia, z jakim trudnym przeciwnikiem walczyliśmy w tym okresie i jak potrzeba było dużo takiej wspólnej pracy, naprawdę wspólnej pracy na każdym szczeblu. Każdy pracownik był tutaj ważny i każdy miał swoją rolę do spełnienia i wydaje mi się również, że pandemia wyzwoliła wśród pracowników takie poczucie wspólnoty, dlatego że tych działań było tak dużo, a w początkowym okresie tyle niewiadomych, że naprawdę ja jestem wdzięczna swoim pracownikom, ale też koleżankom i kolegom z całej Polski właśnie za tą wspólnotę, potrzeby działań i wzajemną pomoc. Dziękuję. Szanowni Państwo, mamy korekcję w programu i po następnym wykładu będzie obiad, przerwa na obiad. A zaraz serdecznie zaproszę doktora Patryk Rządca. I ten wykład również dotyczy do pandemii COVID. Super, serdecznie dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Na wstępie bardzo dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia u Państwa na konferencji. Nazywam się Patryk Rządca, reprezentuję Warszawski Uniwersytet Medyczny i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i mam przyjemność przedstawić Państwu krótkie wystąpienie dotyczące wpływu pandemii COVID
19 na misję Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z racji tego, że czynnie wykonuję zawód ratownika medycznego i jestem członkiem załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, także gdzieś tutaj ten temat, który został przygotowany na konferencję, no jest poparty doświadczeniem, które rzeczywiście mieliśmy, zresztą jak każdy dysponent miał doświadczenia z COVID-em. Natomiast na początku przy wyborze tego tematu, tak na dobrą sprawę zastanawiałem się, czy jeszcze w obecnym czasie, gdzie tak na dobrą sprawę pandemia COVID się skończyła, aczkolwiek są jeszcze kolejne warianty wirusa i dochodzi do zakażeń, a tak na dobrą sprawę na horyzoncie pojawił się inny problem i tutaj mowa o wojnie w Ukrainie. Czy ten temat dotyczący COVID-u ma jeszcze jakieś znaczenie naukowe? I szczerze mówiąc, gdzieś tam, co wynikało z tego doświadczenia, z jakichś moich przemyśleń, stwierdziłem, że bardziej skupię się na tych elementach, które mogą zaowocować na przyszłość. Bo szczerze mówiąc, jak spojrzymy na pandemię COVID i zadamy sobie pytanie, czy system opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie był przygotowany na taką pandemię, to śmiało możemy powiedzieć, że nie. Tylko dlaczego? Przecież mieliśmy doświadczenia, mieliśmy grypę hiszpankę, był MERS, był SARS i tak na dobrą sprawę nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z tego. I tak na dobrą sprawę ta moja prezentacja po części będzie przedstawieniem liczbowym tych naszych misji, dlatego że tej pandemii oficjalnie, pandemii już w Polsce nie ma, natomiast powinniśmy się zacząć zastanawiać nad tym, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tych naszych doświadczeń, które niewątpliwie dały nam dość mocno popalić. Oczywiście z tym, co tutaj pani dyrektor mówiła, no to dotyczyło każdego dysponenta, również Lotniczego Pogotowia jako dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Także tutaj nie będę też już powielał tych informacji i skupię się ewidentnie już na tych elementach, żeby też nie przedłużać czasu, bo przesuwamy sesję. Jeżeli chodzi o wpływ pandemii na ogólnie system ratownictwa medycznego, zarówno w Polsce, jak i na świecie, no to tutaj tak na dobrą sprawę publikacji jest wiele. Jeżeli przeanalizujemy literaturę, to możemy wyciągnąć następujące wnioski, że na początku pandemii, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy z nowym patogenem, który był wysoce zakaźny, nie wiedzieliśmy praktycznie o nim nic, to tak na dobrą sprawę ta liczba naszych interwencji, zarówno liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego, co wynika między innymi z publikacji naukowych, jak również liczba interwencji lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w Polsce, ona gwałtownie spadła. Jak będę przedstawiał Państwu wyniki naszego badania, to tam na wykresie będą Państwo mogli to zaobserwować. I z czego to wynikało? Tak na dobrą sprawę wynikało z tego, że nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Nie mieliśmy środków, nie mieliśmy bazy wiedzy. Tak na dobrą sprawę pojawiały się pojedyncze publikacje, które gdzieś tam charakteryzowały czy opisywały nam, co to jest w ogóle za wirus, ile on jest tak na dobrą sprawę czynny, czym możemy go zneutralizować, ale nie były to gotowe wytyczne. I stąd też wiele publikacji, które dotyczą różnych systemów ratownictwa medycznego, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, Finlandii czy z Australii, wskazują na to, że liczba interwencji gwałtownie spadła na początku pandemii. Natomiast później, jak wdrożyliśmy między innymi procedury wewnętrzne, które zabezpieczały zarówno naszych pracowników, jak również stwarzały warunki bezpieczne dla pacjenta, no w związku z narastającą też gwałtownie liczbą tych pacjentów, którzy ulegli zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, tych interwencji było zdecydowanie więcej. I analizując literaturę i gdzieś tam mając w głowie te swoje doświadczenia i z góry gdzieś wyniki, których potencjalnie się spodziewałem,
Postanowiliśmy przeprowadzić badanie, których celem było z jednej strony przedstawienie charakterystyki tych pacjentów, a z drugiej strony wpływu tej pandemii, jak ona wpłynęła na te misje, interwencje, które były wykonywane przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego w Polsce. Badanie było badaniem retrospektywnym. Tak na dobrą sprawę przeanalizowaliśmy okres 4 lat. 2 lata przed COVID-em i 2 lata pandemii. Łącznie do całego badania zakwalifikowano 35 449 misji i są to tylko misje do wypadków i nagłych zachorowań. Zostały usunięte transporty, które gdzieś tam w ramach zadań statutowych Lotnicze Pogotowie Ratunkowe też wykonuje, żeby nie zaburzać tak jakby tych wyników. Oczywiście protokół badania został przekazany do Komisji Bioetycznej, została wyrażona zgoda. Na pozyskanie danych też uzyskaliśmy zgodę dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, także tutaj wszystkie te formalne kwestie zostały spełnione. I tutaj na pierwszej rycinie, pomimo tego, że powiedziałem, że usunęliśmy wszystkie transporty międzyszpitalne, te, które realizujemy, tu mają Państwo wszystkie misje, które wykonaliśmy w tym okresie. Te transporty też się pojawią. I tutaj jest porównanie analogicznie tego 2 lat przed pandemią i 2 lat po pandemii. I tu mogą Państwo zaobserwować, że to, co też przejawia się we wszystkich publikacjach naukowych, to, że początek pandemii jest gwałtowny spadek liczby interwencji. Czyli tak na dobrą sprawę w kwietniu 2000 roku liczba interwencji czy liczba misji, która była wykonana przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, spadła o 23% w porównaniu do kwietnia 2018 roku. To było między innymi związane z tym, że nie wiedzieliśmy, jak się zachować. My dodatkowo mieliśmy problem przez to, że do swoich misji wykorzystujemy śmigłowce. Mieliśmy problem taki, że nawet producent nie wiedział, jak nam pomóc. My tak na dobrą sprawę na początku, oczywiście był powołany zespół kryzysowy, na którym próbowaliśmy wdrażać różne rozwiązania. Były publikowane wytyczne, natomiast odbijaliśmy się na początku od ściany. Nikt nie był nam w stanie powiedzieć, jak my mamy ten śmigłowiec skutecznie zdezynfekować. No i tak na dobrą sprawę byliśmy w kropce. Początkowo wręcz wyglądało to w ten sposób, że śmigłowiec po przetransportowaniu pacjenta, u którego został potwierdzony COVID, miał być zdezynfekowany i odczekać 72 godziny. Czyli możecie sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli mamy 21 baz i niech nawet by połowa baz przetransportowała pacjenta, u którego zostało potwierdzone zakażenie i ma czekać 3 doby, to tak na dobrą sprawę pół śmigłowców przez 3 doby było wyłączone. I niestety tak to na początku wyglądało. Później oczywiście pojawiały się dodatkowe opracowania, badania. Ten wirus był coraz bardziej znany i finalnie ograniczyliśmy tą kwestię dezynfekcji tak na dobrą sprawę do 2 godzin. W ciągu 2 godzin dochodziło do odtworzenia gotowości śmigłowca i załogi do podjęcia kolejnego pacjenta. I tutaj już ta docelowa grupa, czyli te 35 000 interwencji, niewiele się różni. Tu tak samo jest należy zwrócić uwagę, że nawet w maju 2020 roku ta liczba interwencji była o 36% niższa niż w maju 2018 roku. Także mamy gwałtowny spadek. Później jak już te procedury zaczęły się pojawiać, wiedzieliśmy też, środki ochrony osobistej zaczęły być coraz bardziej dostępne i mogliśmy zabezpieczyć zarówno pacjenta, jak i personel. Dodatkowo zaczęliśmy szukać różnych rozwiązań, które nam umożliwią ograniczenie tej transmisji. Komory izolacyjne, namioty barierowe, no to ta liczba znowu zaczęła wzrosnąć. I z takiego mojego w sumie błędnego, jak się okazało po wynikach, założenia, że na pewno w okresie pandemii na pewno wykonaliśmy więcej misji niż w tym samym okresie czasu, tylko przed pandemią. Oczywiście statystyka mnie zaskoczyła z tego względu, że okazało się, że ponad 500 interwencji wykonaliśmy mniej, a mogłoby się wydawać,
i gdzieś tam będąc na dyżurach jednak odczuwało się, że tych interwencji jest zdecydowanie więcej. Także na pewno jeżeli chodzi o wpływ pandemii COVID, przede wszystkim wpływało to na ilość interwencji, które wykonywaliśmy, aczkolwiek nie można tego przedstawić tak ogólnie, tylko trzeba by było jeszcze nanieść tutaj te okresy występowania kolejnych fal COVID-u, z tego względu, że no, gdybyśmy tak tylko pobieżnie przeanalizowali, a to spoko, w czasie pandemii COVID zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mniej pracowały, bo tak na dobrą sprawę mniej misji o pół tysiąca wykonały. Natomiast no, w rzeczywistości wyglądało to zdecydowanie inaczej. Jeżeli chodzi o naszych pacjentów, tak na dobrą sprawę i to, co się z nimi działo, to tutaj też ta pandemia COVID wpłynęła na tych pacjentów z tego względu, że no, statystyka wykazała, że w tej pandemii COVID zdecydowanie rzadziej pacjenci byli transportowani do szpitala. Z tego względu i tutaj na ten wynik przede wszystkim ma wpływ kolejny na samym dole, a mianowicie ilość zgonów, które odnotowaliśmy w okresie pandemii w porównaniu do tego okresu wcześniejszego. Niestety z racji tego, co też jest podkreślane w literaturze naukowej, w okresie pandemii mieliśmy te zgony nadmiarowe, które były albo związane z tym, że po prostu nie było dostępnego ani zespołu naziemnego, ani zespołu lotniczego. Z drugiej strony też pacjenci bali się po prostu zgłaszać do szpitali i to też jest szeroko dyskutowane w środowisku naukowym, że tak na dobrą sprawę duża część tych zgonów nadmiarowych wynikała z tego, że ludzie się bali trafić do szpitala i pomimo tego, że mieli choroby przewlekłe, które dla nich już stanowiły problem, to tak na dobrą sprawę zwlekały, co ewidentnie widoczne jest choćby nawet na wynikach, które przedstawiają stan kliniczny pacjenta. Mogą Państwo tutaj zwrócić uwagę, że ci pacjenci w okresie przed COVID-em i w COVID-zie, choćby nawet tych wyniki prostych skal, czyli skali GCS, RTS, jak również NACA, którą wykorzystywaliśmy do oceny stanu pacjenta, wskazują na to, że ci pacjenci byli w gorszym stanie klinicznym. I związane było to z jednej strony z tym, że po przybyciu zespołu ich stan już był dużo cięższy, z tego względu, że albo okres oczekiwania na dotarcie pomocy medycznej był długi, albo okres zgłoszenia tego od momentu wystąpienia pierwszych objawów do kontaktu z dyspozytorem i zadysponowanie tego zespołu też zdecydowanie był dłuższy. Dlatego ogólnie stan kliniczny tych pacjentów był zdecydowanie cięższy. Jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiałem i tak na dobrą sprawę znowu statystyka mnie trochę zaskoczyła i nie potwierdziła moich przypuszczeń, z tego względu, że myślałem, że no skoro COVID, skoro patogen, który dotyczy układu oddechowego, to tak na dobrą sprawę tych rozpoznań, które zostały postawione tym pacjentom, u których interweniowaliśmy, że choroby układu oddechowego będą zdecydowanie częstsze w tym okresie pandemii niż przed. No i okazało się, że nie. Natomiast istotna różnica, jeżeli chodzi o rozpoznania, to była w tych ogólnych objawach oraz w zaburzeniach związanych czy chorobach związanych z układem nerwowym. No i oczywiście inne przypadki, no i tutaj między innymi też może jakaś niedoskonałość metodologiczna przy założeniu statystycznym, natomiast rzeczywiście można by było jeszcze osobno ten kod rozpoznania, chociaż kod rozpoznania COVID-u w porównaniu do okresu przed pandemią by nam nic nie dał, bo wtedy by nic nie było. Natomiast tu rzeczywiście te choroby układu nerwowego zdecydowanie częściej występowały, co też nie jest takie jakieś zaskakujące, przynajmniej jeżeli się przeanalizuje literaturę, z tego względu, że rzeczywiście doniesienia z innych czy dysponentów, czy z szpitalnych oddziałów ratunkowych, które też się dzielą swoimi doświadczeniami, wskazują to samo, że te choroby układu nerwowego częściej występowały w okresie COVID-u. Natomiast z czego to wynikało?
podejrzewam, że jeszcze musimy przeprowadzić dodatkowe, szersze badania, nie obejmujące tylko wycinku, czyli tego okresu przedszpitalnego, ale też sięgając o te wyniki z tego leczenia szpitalnego. Także podsumowując, jeżeli chodzi o wpływ pandemii COVID na interwencję, na pewno pandemia COVID utrudniła nam pracę, zwłaszcza w początkowej jej fazie, natomiast później się jakoś z tym oswoiliśmy. Natomiast należy zwracać uwagę na to i ta moja prezentacja jest przede wszystkim po to przygotowana, żebyśmy zaczęli wyciągać wnioski, żebyśmy, oczywiście nie chciałbym tutaj, trzeba by było odpukać w niemalowane, natomiast gdyby się okazało, że coś takiego nas spotka jeszcze raz, żebyśmy znowu nie musieli powiedzieć coś takiego, że no tak, doświadczenia mieliśmy, wniosków nie wyciągnęliśmy i znowu nie byliśmy przygotowani do takiej sytuacji czy takiej katastrofy, która może się powtórzyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz zgodnie z życzeniem organizatorów przerwa obiadowa, dlatego że nie da się jej przesunąć czasowo, a później będą 2 kolejne prezentacje z sesji drugiej. 15:30 powrót na